Witajcie serdecznie. Dziś otwieram przed Wami drzwi do mojej codzienności, do świata, który tętni rytmem natury i ciepłem domowego ogniska. To opowieść o małych radościach, które razem tworzą pełnię życia, od troski o zwierzęta przez dary ogrodu, aż po kulinarną pasję w kuchni. Razem z mężem dbamy o naszych skrzydlatych przyjaciół, przygotowując dla nich najlepszą paszę. I spacer po Krakowie, który jak zawsze oczarował mnie swoją historią i niepowtarzalnym klimatem. Chwile spędzone tu zawsze zostają w pamięci, ale z równie wielką radością wracam do domowych tradycji. Dziś to tworzenie octu z darów natury. Z cierpliwością i troską powstaje coś niezwykłego, co wzbogaci smak wielu potraw. To prawdziwa sztuka przetrwania i zachowywania smaku na dłużej. Zapraszam! Dzień dobry! Słońce już wysoko, a my jak co dzień po prostu zajmujemy się naszym gospodarstwem. Dziś robimy naszą własną domową paszę dla kur. Chcemy, żeby nasze pierzaste damy miały to, co najlepsze, prosto z natury. Pomału przynosimy wszystko, co będzie nam potrzebne do zrobienia paszy. Uważaj, weź sobie co tam. Przynoszę suszone zioła. Mam tu siemię lniane, imbir, czosnek i wiele innych ziół. To jest też więcej niż tylko składniki. To esencja natury, którą chcę im podarować. Dodaję je do zmielonego zboża, wzbogacając mieszankę o te cenne witaminy i minerały. To nasz składnik na ich dobre samopoczucie i zdrowie. Zaczynamy od serca naszej mieszanki. Mój mąż już wnosi zboża, jęczmień, pszenicę, kukurydzę. To podstawa, to energia, którą każda kura potrzebuje. A tu mamy nasz rozgrawniacz, maszynę, która zaraz połączy te wszystkie dobrodziejstwa w jedną wspólną całość. Mąż bierze się za zboża, precyzyjnie odmierza każdą porcję. Pszenica, jęczmień, kukurydza, to wszystko zaraz tworzy idealną bazę. Miesza to porządnie, żeby każda porcja paszy była taka sama, pełna energii. Teraz przechodzimy do rozdrabniania. To jest ten moment, kiedy te całe ziarna zamieniają się w drobną, łatwo przyswajalną formę. Wsypujemy zboża do maszyny i już po chwili powietrze wypełnia się przyjemnym, ziemistym aromatem świeżo zmielonego ziarna. Wszystko jest już połączone w idealną całość. Teraz tylko ostatnie, dokładne wymieszanie, żeby każda porcja była tak samo wartościowa. Gotową paszę przesypujemy do dużego pojemnika. To nasza domowa spiżarnia dla kur, żeby pasza była zawsze gotowa do podania. Musimy powtórzyć ten proces, żeby mieć wystarczającą ilość paszy. To ciągłe dbanie o to, by niczego nie zabrakło. Mąż znowu bierze się za zboża. Widzę, jak z sprawą wsypuje je do przygotowanego pudełka. Te same porcje, ta sama staranność. To jest ta precyzja, która gwarantuje jakość.
Kiedy ostatnia porcja paszy jest jeszcze w rozdrabniaczu, zaczynamy porządkować nasze stanowisko pracy. Mąż zbiera wszystkie worki po zbożu i starannie je pakuje. Ja w tym czasie zbieram moje zioła, dbając o to, by wszystko wróciło do ładu. W międzyczasie słychać jeszcze ostatnie miarowe stuknięcia rozdrabniacza. Mieli się ostatnia porcja zboża. To jest ten finalny szum pracy, który powoli cichnie. Kiedy ostatnia porcja zmielonego ziarna jest gotowa, mąż wsypuje ją prosto do wielkiego pojemnika z paszą. To jest nasz finał, nasza nagroda za wspólną pracę. To jest ten moment, kiedy czujemy prawdziwą satysfakcję. Włożony w to wysiłek naprawdę się opłaca. Moje kroki kieruję najpierw do grządki z ogórkami schowanymi pod liśćmi. Ostrożnie zrywam je, żeby nie uszkodzić pędów. Przy okazji widzę, że niektóre pędy potrzebują wsparcia. Delikatnie je podwiązuję, żeby miały miejsce do dalszego wzrostu i by owoce nie leżały na ziemi. To mała pomoc, dzięki której będą mogły spokojnie dojrzewać. Teraz czas na sałatę. Już z daleka widzę te soczyste zielone główki. Wybieram jedną, idealną. Delikatnie odrywam ją u nasady, upewniając się, że cała główka jest nienaruszona. Sałata to świeżość, chrupkość, to podstawa wielu letnich składników. Cieszę się, że mogę ją zebrać prosto z grządki. Kolejny przystanek to grządka z cukinią. To prawdziwe lato w ogrodzie. Zawsze zaskakuje mnie, jak szybko potrafią rosnąć. Zrywam różnej wielkości cukinie. Od tych małych i delikatnych, po nieco większe, idealne na obiad. Teraz przenoszę się do szklarni. Moje pomidory rosną tu wspaniale. Patrzę na te grona, na ich kolory od jasnozielonych przez żółte aż po dojrzałą czerwień. Wybieram te, które są gotowe. Delikatnie je zrywam, jeden po drugim. Mój koszyk jest pełen świeżych skarbów prosto z ogrodu i szklarni. Ogórki, sałata, cukinia i dojrzałe pomidory. To owoc mojej pracy. Dzień dziś jest naprawdę piękny, idealny na spacer. Wybraliśmy się do miasta, które zawsze zachwyca. Chcę Wam pokazać, jak urokliwy jest tu o tej porze roku Kraków. Idziemy ulicami i od razu czuję tą wyjątkową atmosferę, te piękne kamienice. Każda ma swoją historię, opowiedzianą przez detale, kolory i wiek. Idziemy powoli, chłonąc ten widok, te historyczne mury, które szepczą opowieści minionych wieków. Podziwiam ich architekturę, te zdobienia, które z czasem stały się częścią krajobrazu. Idę do niezwykłego miejsca, symbolu Krakowa, Kościoła Mariackiego. Powoli przekraczam próg, zawsze urzeka mnie to wnętrze i od razu otacza spokojem i majestatem. Piękne, strzeliste sklepienia, misternie rzeźbione ołtarze, witraże, przez które słońce wpada, malując na posadzce kolorowe plamy. Jest tu tyle historii i piękna. Czuję się tu niezwykłą atmosferę, która sprawia, że na chwilę można zatrzymać się i poczuć obecność Boga. Jesteśmy tuż obok słynnych sukiennic.
To miejsce zawsze mnie urzeka. Wchodzimy do środka, do tego gwarnego wnętrza. Od razu otacza mnie mnóstwo barw, dźwięków i zapachów. W sukiennicach czas płynie inaczej. Pozwala zanurzyć się w tej niezwykłej atmosferze. Przechadzam się między stoiskami. Podziwiam te wszystkie sklepy. Każdy z nich to mały świat. Cieszy mnie widok rzemieślniczych wyrobów, które są tak starannie wykonane. Patrzę na łuk i kolumny, ten unikalny styl. Czuć tu wieki historii, które splatają się z życiem współczesnego Krakowa. A tuż po wyjściu z sukiennic trafiliśmy na przemarsz policji. Okazało się, że właśnie dziś obchodzą swoje święto. Maszerują dumnie ulicami, a dźwięki orkiestry niosą się po ulicach. Kraków zawsze potrafi zaskoczyć. Powoli zbliżamy się do Wawelu. Już z oddali widać majestatyczne wieże, które wznoszą się dumnie nad miastem. To widok, który zawsze robi na mnie ogromne wrażenie, niezależnie od tego, ile razy go widziałam. Przechodzimy przez bramę, a potem patrzymy na dziedziniec, taki rozległy, pełen spokoju i historii. Czuję, jak każde tu miejsce oddycha przeszłością, przenosząc nas w czasy królów i legend. Widzę detale na murach, stare rzeźby, które przetrwały wieki. To naprawdę wzruszające miejsce. Patrzę na Wawel z różnych perspektyw. Podziwiam jego architekturę, te stare mury, które widziały tak wiele. To jest naprawdę coś. Poczuć się częścią tej historii, nawet przez chwilę, stojąc na tym królewskim wzgórzu. Spacer po tym miejscu to zawsze wyjątkowe przeżycie, które na długo pozostaje w pamięci. Kraków po prostu urzeka swoją urodą, swoim duchem i tą niezwykłą mieszanką historii i teraźniejszości. Wiele z tych miejsc to małe galerie sztuki, gdzie każdy przedmiot ma swoją duszę. Czuć tu prawdziwego ducha Krakowa, gdzie tradycja łączy się z codziennym życiem. Nadszedł czas, by zatrzymać smak lata na dłużej. Przygotuję teraz domowe ogórki kiszone. To sposób na przechowywanie słońca i chrupkości prosto z grządki. Podstawa to świeżość, dlatego też moje ogórki najpierw przez chwilę moczę w zimnej wodzie. Wtedy odzyskują całą swoją chrupkość. Po tym zabiegu dokładnie je myję i przygotowuję, odcinając końcówki. Do nich dołączą niezastąpione składniki, które nadadzą im ten wyjątkowy charakter. Pachnący koper, pikantny czosnek i aromatyczny chrzan. Zanim ogórki trafią do słoików, zawsze dokładnie myję słoiki i zakrętki i wyparzam je we wrzącej wodzie, by mieć pewność, że są idealnie czyste. Słoiki są gotowe, by przyjąć swoje letnie skarby. Na dnie każdego z nich układam pierwsze aromatyczne akcenty.
ząbki czosnku, kawałek chrzanu i baldachimy kopru. Potem z precyzją układam ogórki. Na samą górę dorzucam jeszcze trochę kopru i pozostałe przyprawy. Kluczem do sukcesu jest solanka, woda i odpowiednia ilość soli kamiennej. Mieszam ją dokładnie, aż sól całkowicie się rozpuści. Teraz zalewam ogórki solanką. Musi ona całkowicie przykryć każdy ogórek. Gdy solanka wypełni słoik, zakręcam pokrywkę. Słoiki odstawiam w ciepłe miejsce. Przez najbliższe dni natura będzie robić swoje. I tak prezentują się gotowe słoiki z ogórkami. Chcę pokazać coś, co robię od lat. Mój domowy ocet. Stawiłam kilka dni wcześniej. Biorę drewnianą łyżkę i ostrożnie mieszam zawartość słoika. Widać pianę na powierzchni. To znak, że ocet pracuje, a drożdże i bakterie octowe aktywnie przekształcają cukry w kwas octowy. To taka codzienna troska o coś, co z czasem staje się prawdziwym skarbem mojej kuchni, by mógł spokojnie działać dalej. A skoro o domowych smakach mowa, czas by w kuchni uniósł się ten niezastąpiony aromat. Dziś skupiam się na rosolek. Zaczynam od wyboru mięs. Dziś to połączenie kaczki, kury, wołowiny i indyka. Umyte mięso trafia do garnka z wodą. Do niego dołączają pachnące warzywa, marchew, pietruszka, seler, por, lubczyk, które nadają rosołowi złocisty kolor i głębię aromatu. Dodaję także ulubione przyprawy, ziele angielskie, liść laurowy, a także sól. Kiedy rosół spokojnie się gotuje, zajmuję się moim makaronem. Nie ma nic lepszego niż świeży domowy makaron. Dzielę ciasto na mniejsze części i delikatnie podsypuję mąką. Przepuszczam je przez maszynkę, stopniowo zmniejszając grubość, a potem z tych idealnych płatów robię równe, delikatne nitki domowego makaronu. W oddzielnym garnku gotuję mój makaron. Gotuje się błyskawicznie, bo jest tak delikatny. Rosół gotował się już wystarczająco długo, by oddać cały swój smak. Złocisty, aromatyczny, pełen smaku i domowego ciepła. Do tego chmurka świeżych, sprężystych klusek, posypana świeżą natką pietruszki. To prawdziwa uczta dla podniebienia i duszy. Mam nadzieję, że ten mały fragment mojego świata zainspirował Was do czerpania radości z każdego dnia i doceniania tych prostych, a jednocześnie najcenniejszych chwil. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli chcecie odkrywać więcej takich maków i inspiracji, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie kciuka w górę i zasubskrybujecie kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie.